Czy w australijskim upale i w środku buszu jest miejsce na polskie zabawony? Dziś zabieram Was na spacer po dzikiej stronie Perth, gdzie odpowiem na Wasze pytanie Q&A o życiu w Australii i świąteczne różnice. Spacer po australijskim buszu. Jak wygląda natura w grudniu? Jak sami widzicie, zbliżamy się do miejsca docelowego. Czy kultywujemy polskie przesądy na emigracji? Q&A. Wasze pytania o życiu w Australii bez scenariusza. Zobaczcie, jak wygląda nasza codzienność i czy magia świąt działa tak samo na drugiej półkuli. Zapraszam na chwilę relaksu i rozmowy prosto z serca. Słyszycie, jak to pięknie wszystko cyka. No, cykady są niesamowite, ptaki śpiewają, motyle latają. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajny klimat. No, Australia nam się zmienia pod każdym względem, dlatego że pogoda jest troszeczkę inna niż co roku. I słuchajcie, gdzieś stanę w cieniu, bo mi trochę na słoneczko. Słoneczko to, a tutaj sobie stanę w cieniu. I powiem Wam, kochani, że naprawdę jest tak przyjemny spacer w dniu dzisiejszym. No, mówię, za wiele się nie dzieje. Jest dzisiaj sobota już, więc żeśmy przyjechali sobie w góry, pospacerować troszeczkę, zrzucić zbędne kilogramy po świętach. No, pierogi, ryby, wszystko przepyszne, ale ciasta, serniki, makowce, dały o sobie znak, więc czas właśnie troszeczkę wyjść na zewnątrz, pospacerować. No i to właśnie robimy. Powiem Wam szczerze, przyroda tutaj w Australii jest całkowicie inna. A powiem Wam, jakie różnice świąteczne były między Polską a Australią. Są diametralne. Tak naprawdę Australijczycy całkiem inaczej odchodzą Boże Narodzenie. Nie mają tradycji. Nie mogę powiedzieć, że nie mają tradycji. Mają swój styl obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Natomiast my Polacy mamy jednak tradycje. Mamy pewne, jak to mi niektórzy napisali, zabobony. Czy to są zabobony, czy nie, nie będę wnikać w każdego indywidualna sprawa, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. Niby nie wierzymy, ale tak naprawdę tych 12 potraw jest na stole. Jeżeli ktoś by nie wierzył, to po co nam stawiać na stół 12 potraw, prawda? Jeżeli by ktoś nie wierzył o różnych przepowiedniach, co jest dobre, że nie może wisieć pranie, bo pieniądze są na szczęście. Jednak w część tych rzeczy wierzymy. Australijczycy nie. Australijczycy nie mają takich... O, stanę sobie tu pod takim drzewem suchym, ale daje cień. Zobaczcie, niby suche. Tak, tak to Australijczycy obchodzą święta Bożego Narodzenia naprawdę bardzo na luzie. Chillują się, po prostu odpoczywają. Nie przyjmują się, nie mają tradycji 12 potraw, nie mają tradycji dzielenia się opłatkiem, ale mają tradycję taką, że spotykają się wszyscy z rodzinami, są prezenty, jest choinka, więc część tych, tak można powiedzieć, świątek, ja to w tej mojej takiej troszeczkę zabawnej piosence mówiłam, że właśnie w Australii ludzie ubierają tak naprawdę choinkę na plaży i
No, różnica między nami jest taka, że my obchodzimy Wigilię, oni tego nie mają. My mamy prezenty 24, oni mają 25 rano, więc jeżeli jest dużo różnic. My przestrzegamy pewnych reguł postnych, oni też tego nie mają. No, nie mają takich fasting, czyli takiego postu ścisłego. U nas 20 Christmas Eve, czyli Wigilia, jest takim czasem, gdzie czekamy z utęsknieniem, nie przejadamy się w ciągu dnia. No, jest takim czasem dla nas na to, żeby usiąść wspólnie i zjeść z przyjemnością tą kolację. No i potem oczywiście pierwsza gwiazdka. U mnie w domu jest przynajmniej pierwsza gwiazdka pod tym kątem, że do momentu, kiedy nie wyjdzie pierwsza gwiazdka, nie mogą otwierać prezentu, więc kto zobaczy pierwszy, ten przekazuje prezenty innym. No, tak jest u mnie. U nas, u każdego jest troszeczkę inaczej, każdy ma inne tradycje, każdy ma inne tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo to nie jest tak. Tak samo jest z potrawami. Potrawy są przekazywane z pokolenia na pokolenie i ja to również szanuję. Tak jak mówiłam już wcześniej, ja nie jem kuti na przykład, ale jadłam makaron z makiem, teraz jem makówki. Jeżeli chcecie przepis, zrobiłam odcinek na temat makówek, bo były pytania, co to są te makówki. No właśnie, makówki to są, wróćcie do mojego odcinka, napiszcie makówki, to Wam na pewno wyskoczy. Jest to danie śląskie. No i tak mówię, komentarzy było dość dużo, co chodzi o zabobony, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Część ludzi potwierdziło moje tradycje, moje obawy, które zostały mi przekazane przez moich najbliższych. Natomiast część się z tym nie zgadza, część mówi, że to jest typowe zabobony, że nie ma w co wierzyć. Niektórzy mówią, że jeszcze coś im się tam nie podoba, albo nie pasuje, albo mają inne, bo też się tak spotkałam z kilkoma komentarzami. Te komentarze Wam przytoczę, jak wrócę do domu. Wtedy odpalę komputer i przeczytam, odpowiem na Wasze komentarze na temat tych właśnie zabobonów, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie z mojej strony. Bardzo duża oglądalność, bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiedziałam, że tak dużo osób będzie tym zainteresowanym, ale właśnie tak jest, bo pewnych rzeczy nie robimy, albo robimy z automatu, bo po prostu zostaliśmy tego nauczeni. Czy ja się z tym zgadzam, czy nie, każdy ma swoje tradycje, swoje zwyczaje, które pielęgnujemy tak naprawdę, bo ja również wdrożyłam to w mojej rodzinie i przekazałam to moim bliskim, żeby w przyszłości, jak już mnie nie będzie, żeby mogły kultywować tą tradycję, bo to jest coś bardzo istotnego. Na tym polega magia świąt. Jeszcze raz posłuchajcie, jak one pięknie cykają i za chwilę wrócimy do komentarzy. Moi kochani, jestem już w domu. Odpowiadam na Wasze komentarze na temat, czego nie wolno robić w Wigilię, czy to są zabobony, czy nie. Na początku rozpocznę oczywiście od moich stałych widzów, których chcę bardzo serdecznie pozdrowić. Panią Monikę i Wojtka z Hamburga, którzy są moimi stałymi oglądającymi, komentującymi subskrybentami. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Oraz pani Grażynie Tomas, która jest bardzo, również opisuje swoje własne historie. Do pani Grażyny jeszcze wrócimy. Też bardzo serdecznie dziękuję pani Halinie
Wiecek 1255, która również jest moim stałym widzem, co chodzi o zabobony. Pani Jadwiga Langer 1067 napisała, co za zabobony, a jak w Wigilię Bożego Narodzenia dzieci biegają, walą po suficie, sąsiedzi nie mogą wytrzymać, szok. Tak jak wszystko w życiu ma swoje plusy i minusy, i tak również jest w tym przypadku mieszkanie w blokach. Mogę się na ten temat wypowiedzieć, dlatego że całe moje życie mieszkałam w blokach, będąc w Polsce, więc wiem, o czym pani Jadwiga tutaj mówi. Nie jest to łatwe. Są plusy i minusy mieszkania w blokach, a to jest jeden z minusów, gdzie po prostu słyszymy wszystko, co się dzieje u sąsiadów. No przykro mi, ale dziękuję za komentarz. Pani Weronika CB527. Witam serdecznie, również przestrzegam tego, co pani w Wigilię. Siedzę w domu, pichcę dania do kolacji i słucham pięknych polskich kolęd, a wieczorem zasiadamy do kolacji. Życzę zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję za komentarz i cieszę się, że mamy podobne poglądy i zdania i tradycje, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pani Renia Bogdanowa 6704. To jest prawda, nie powinna baba przyjść w Wigilię. Wierzę w to, żeby prania nie prać, ani nie mieć powieszone, bo może przynieść pecha. Pod talerz pieniądze, a łuski karpia idą do portfela. Jaki masz dzień, Wigilię będziesz tak miał cały rok. A na koniec powiem, że od stołu się nie odchodzi, póki się nie skończy wieczerzy. Gdyż gadali starzykowie, że może braknąć tej osoby w życiu, my się tego trzymamy, to tyle by było. Życzę zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz do roku 2026. No zgadzam się tutaj w 100%. U nas też tak jest. Dziękuję za komentarz i również życzę, no już po świętach, ale szczęśliwego nowego roku 2026. Moja subskrybentka, pani Grażyna Tomas, bardzo serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Witaj, droga Basiu. Kiedyś postawiłam pusty talerz na goście, no i zaprosiłam 2 Polaków, bo nie mieli co ze sobą zrobić. Zrobiłam tyle jedzenia i byłam szczęśliwa, że znajomi przyszli i na koniec okradli mnie. Takie nieszczęście mnie spotkało i już więcej nie zapraszam mężczyzn z Polski. I teraz przestrzegam do tej pory, tylko rodzina ważna. Pozdrawiam serdecznie. No bardzo mi przykro i dziękuję za to wyznanie. Jest to też przestroga dla innych. Są różni ludzie. Człowiek człowiekowi wilkiem, czasami za dobre serce. Przykro mi, że musiała pani czegoś takiego doświadczyć. No nie jest to łatwe. Natomiast pani Izabela Rudnicka napisała: przykre, ale nie wolno się uprzedzać. Nie wszyscy Polacy tak się zachowują, tak jak ludzie innych narodowości. Pozdrawiam serdecznie z Warszawy. Zgadzam się z panią Izabelą Rudnicką, że nie możemy wszystkich kwalifikować do tej samej kategorii. Są ludzie i ludziska, jak to mówią. Nie wszyscy są źli. Nawet wspominając o ludziach z innych narodowości, zgadzam się w 1000%. Pan Krzysztof 6954 napisał w komentarzu: zdrowych, wesołych świąt. U nas w domu od pokoleń na Wigilię musi być kawałek chleba z masłem i miodem. Babcia mojej mamy mówiła, by nigdy nie zabrakło w domu chleba. Niektórzy w Wigilię ziemniaków nie jedzą, chleba, a my mięsa nie jemy. Tyle jest ryb i potraw, że jest w czym wybierać. Nie znałam tej tradycji, nie słyszałam, żeby ktoś mi o tym kiedykolwiek wspomniał, że chleb z masłem i miodem. Bardzo ciekawe, jestem tylko ciekawa, z jakiego regionu Polski pan Krzysztof pochodzi. Jeżeli mnie ogląda, proszę napisać w komentarzach. Pani Halina Wicek. Biorę się za oglądanie. No pani Halinko, bardzo dziękuję serdecznie, że jesteś ze mną. Cieszę się bardzo i bardzo się cieszę na wasze komentarze
i na Waszą obecność na moim kanale. Pani Katerina Prycz, 1407. Jestem ze Słowacji, z południowej Słowacji. Mamy te same tradycje. Mieszkam w USA i również je kultywuję. Tradycje. Bardzo dziękuję Pani Katerinie. Super, że napisała tak jak potrafiła. Super, odczytane pozytywnie. Pani Barbara 882. Na stół tylko sianko i opłatek. Łuski karpia odkłada się przy sprawowaniu ryby, trafiają do portmonetki, ale nie na stół. No i widzicie, i tutaj jest lekka różnica, bo u mnie jest i do portmonetki, i na pod talerz, przynajmniej w mojej rodzinie. Pani Barbarak 882 jeszcze pisze, Wigilia jest duchowa, rodzinna. Zgadzam się z tym w 100%. I jeszcze raz dziękuję Pani Barbaro za komentarz. Pani Bożena Błaszczyk i 6o. W Wigilię kładziemy sianko na stół pod białym obrusem, a na dostatek przez cały rok. Pieniądze kładziemy pod talerz, a łuskę karpia do portfela, żeby przez cały rok trzymały się nas pieniądze. Życzenia składamy sobie pod jemiołą, żeby się spełniły. Staramy się być w domu razem i nie robić w Wigilię żadnych zakupów. Z radością w miłej atmosferze oczekujemy na przyjście Pana. Super, podobnie jak u nas. U mnie również w Polsce, tu w Australii nie mamy jemioły, ale też w Polsce, jak mieszkaliśmy, zawsze była jemioła w domu. Fajnie, że mi przypomniałaś o tym. Pani Małgorzata Ruszyńska 19S. Kiedyś też wierzyłam, ale teraz uważam, że to zabobony. Wierzę w Boga. Niejaka pani Agata ABC 5748 napisała tylko tak. Pani Barbara 882 jeszcze tutaj napisała, że talerz jest dla żywych. Zgadzam się z tym. U mnie w domu również było, że talerz jest dla żywych. Pani Anna Ruchucka. Moja mama też mi to mówiła, że musi pierwszy przyjść mężczyzna. No ja nie wiem, napisz, bo Aniu, skąd jesteś, z jakiego rejonu Polski? I dziękuję za komentarz. Pani Bożena Nizicka 4530. Kiedyś też ktoś wymyślił, że kasa szczęścia nie daje. Bzdury, jak nie mam kasy, to jak mam być szczęśliwa? To wymyślone. Jak to mówią? Kasa niby szczęścia nie daje, ale brak jej szczęścia nie przybywa. To prawda, z tym się też zgadzam. Pani Danuta 1952. Wiem, że w Wigilię nie chodzi się na zakupy, bo będzie się biegać cały rok. A u nas w Nowy Rok, jakby kobieta wyszła do domu, to rok będzie dziurawy cały rok. Fajne. Troszeczkę w oddalonym tygodniowym przejściu, dlatego że u nas jest to Wigilia, a tu u pani Danuty jest Nowy Rok. Kobieta na dziurawy rok. Pani Barbara C2D. Łusek z ryb nie daje się nikomu, bo oddajesz danej osobie pieniądze. Łuski z ryby mają tobie przynieść pieniądze. W Wigilię stawia się dodatkowy talerz, gdyby nieoczekiwanie przyszła osoba. I to nie ma znaczenia, czy kobieta, czy mężczyzna. Nie wpuszcza się do domu samotnej kobiety w Nowy Rok, czyli 1 stycznia, bo będzie pechowy rok. U mnie w domu wróżymy 1 stycznia i tylko 1 stycznia należy wróżyć. Napisałam, zapytałam się, co to za wróżba, że czekam z niecierpliwością. No więc pani Barbara mi odpisała, że jest to jakaś wróżba pani Ewy Zielińskiej. Dość długi komentarz, więc nie będę się odnosiła, co chodzi o wróżby. Pani Gajdzińska napisała, pani Monika Gajdzińska napisała zabobony. Dlatego mówię, to jest każdego indywidualna interpretacja.
Bożena Elo 1233. Czy kobieta jest przeklęta, że nie może przekroczyć pierwsza progu domu? Wtedy była ciemnota. Co ksiądz powiedział, to było świętość. Chłop pościł w Wigilię, a ksiądz kaczuszkę zjadał. No taką mamy historię. Nie będę się też odnosić za wiele, ale pozdrawiam Panią Bożenę. I no takie były czasy, ludzie wierzyli i wierzą do dzisiaj, więc nie będę tego tutaj dalej komentować. A jeżeli chcecie, napiszcie wy w komentarzach, co myślicie. Anna W. 4967. Kobiety w domu, żeby garów pilnowały, a nie urządzały pranie. Pani Emilia Sokolowski. Zdrowych i radosnych świąt życzę. U mnie w domu w Wigilię prania. Pranie nie może wisieć. Pusty talerz przy stole jest dla gościa, a dla naszych zmarłych pali się świecę, która jest postawiona na parapecie w oknie. Kobieta w Wigilię może przyjść, ale w nowy rok jako pierwszy musi przyjść mężczyzna. Pozdrawiam z Austrii, spod pięknych Alp. Dziękuję Pani Emilio za komentarz. Fajnie. U mnie też odpala się świeca wigilijną. To też jest u mnie tradycją, nie wspomniałam, ale też faktycznie tak jest. No więc kochani, tyle było Waszych komentarzy, tak pokrótce. Mam nadzieję, że powiem Wam, odzew był bardzo fajny, podobał mi się. Dużo nowych rzeczy się dowiedziałam, których nie miałam na przykład zielonego pojęcia, że też takie są właśnie pewne rzeczy. No widzicie, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przekazano, że jest to w okresie wigilijnym u Państwa, u Państwa jest to w Nowym Roku. No więc super. Cieszę się bardzo, że taki fajny odzew był do tego tematu i myślę, będziemy go kontynuować. Co roku może się dowiemy czegoś więcej. No nic, będę już kończyć, moi kochani. Były moje australijskie perspektywy, a teraz piłeczka jest po Waszej stronie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach jeden polski zabobon, który Was najbardziej śmieszy, albo którego przestrzegacie do dziś. Jestem bardzo ciekawa Waszej historii. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się. Bye!